Kiedyś stara wioska rybacka, teraz urokliwe miasteczko nadmorskie, często nazywane kolorowym miastem. Na półwyspie Samana Las Terrenas oferuje mile chronionych wód przybrzeżnych i przepiękne dziewicze plaże z pochylonymi ku falom palmami, białym piaseczkiem i pastelowymi łodziami rybackimi. Region ten słynie z optymalnej pogody przez cały rok. Miasteczko położone jest jakieś 225 km od Santo Domingo, stolicy Dominikany, oraz 286 km od znanej Punta Cany. Dla nas, podróżujących z USA, to oznacza jakieś 4 do 5 godzin jazdy taksówką z lotniska Punta Cana, ale dla osób z Kanady lub Europy istnieją znacznie wygodniejsze połączenia z pobliskim lotniskiem El Cati. Jedną z najlepszych rzeczy w Las Terrenas jest to, że możesz wypożyczyć ATV i poruszać się po mieście. To naprawdę unikalna rzecz. Najlepszą rzeczą przy wynajmowaniu ATV jest to, że można nim jeździć po górach, po drogach, a nawet ścieżkach dojazdowych do plaży. Nie ma problemu z parkingiem. W Las Terrenas nikt nie nosi kasków, poza nami oczywiście. Jeśli zdecydujesz się mieszkać tutaj, polecamy zakup jednego z nich, ponieważ ułatwia to poruszanie się po okolicy. Można też wynająć buggy, golf kart, motorówki, no i oczywiście samochody. Bardzo popularną formą poruszania się po mieście są też tak zwane mototaxi. Słuchajcie, dziś zabieramy Was na mało znaną, taką ukrytą plażę. Niewiele osób o niej wie, a Wy po obejrzeniu vlogu już będziecie wtajemniczeni. Zaczynamy. Jeszcze jeden dowód, że nie ma lepszych plaż niż północna część Dominikany. Za mną, zobaczcie. Lokalni, albo i nie, kto wie, ale muzyczka, ognisko. Na jednej z najpiękniejszych plaż, taka już naprawdę dzika, gdzie można ponurkować i pooglądać kolorowe rybki. Świetne miejsce, za chwilę pokażę Wam kilka ujęć z tej strony, a teraz tylko takie, tylko to, co nas otacza. Bardzo dużo cienia. Tutaj zaraz nasza droga. To jest plaża Portillo. Chyba minęliśmy plażę Portillo. Ta nazywa się troszeczkę inaczej. Nazwę, jak tylko mi się uda, jak tylko będę pamiętała, to umieszczę, ale to jest dosłownie krótka jazda od naszego Las Terrenas. I jest tu naprawdę cudownie. A tam dalej pójdziemy już na takie ciepłe wody, bez fal i będziemy pływali z rybkami. I tam przed nami są te, jak one się nazywają, Adam? Namorzynowe, drzewa namorzynowe, a po angielsku to zaraz to znajdziemy, zapomnieliśmy. Te drzewa, które rosną w słonej wodzie i właśnie w okolicy tych krzaków, tych drzew jest tam bardzo spokojna woda i no to jest takie już fajne, dzikie miejsce. I my się oczywiście tam wybieramy teraz. Zobaczcie, jak niewiele osób. Dzisiaj jest Wigilia, czyli 24 grudnia. A my tak. Opalone, zadowolone. Opalone to będziemy zaraz, bo ja nie wziąłem kremu do... Opaleni będziemy jak raczki. Wczoraj widzieliśmy kraba w wodzie, bardzo taki nie za duży, ale też nie za mały, fajny. My nie nurkowaliśmy, ale była z nami Halinka, która nurkowała i widziała bardzo fajne ryby. A my właśnie, dlaczego my nie nurkowaliśmy? Znaczy wtedy to wiem dlaczego nie, ale tak w ogóle to mamy ze sobą sprzęt i będziemy. Adam trochę chory. Tak troszeczkę. Ale myślę, że to słoneczko go zaraz wyleczy.
wielkie fale za moimi plecami, które pewnie akurat z tego punktu widzenia wcale nie wydają się takie duże, są przede wszystkim dlatego takie potężne, bo tam jest rafa koralowa. I one są naprawdę gigantyczne. Nawet bym się nie ośmieliła do nich zbliżać, a zobaczcie, zaraz tutaj przy brzegu jest woda fajnie spokojna, bo oczywiście te rafy rozbijają te fale i tutaj już dzięki temu nie tylko plaża robi się szeroka, ten cały ląd tutaj jest o wiele bardziej bezpieczny, no a my możemy się tutaj kąpać i woda jest już naprawdę cieplutka. Zauważyliśmy, bo dużo tutaj latamy dronem i Adam właśnie teraz tam lata nad tymi falami, także za chwilę Wam też pokażę ujęcia z tego miejsca. Zauważyliśmy, śledząc linię brzegową z góry, że w tych miejscach, gdzie, i to jest coś normalnego, także tutaj nie odkrywam Ameryki ani Dominikany, tutaj gdzie są rafy koralowe, ląd jest bardzo szeroki, plaże są szerokie i właśnie tutaj te budynki, które ewentualnie byłyby stawiane, są o wiele bardziej bezpieczne. Na to należy zwracać uwagę, bo często ludzie, którzy przyjeżdżają z obcych krajów, nie zdają sobie z tego sprawy i kupują ziemię albo domy i chcą kupić je jak najbliżej plaży, a my już zauważyliśmy, że na dzień dzisiejszy właściciele tych posiadłości zaczynają się troszeczkę obawiać, bo widzą, co się dzieje z plażą. Plaża się po prostu skróciła diametralnie i przybliża się im coraz bardziej do ich ogrodów. Także te restauracje czy właśnie te ogromne rezorty są po prostu często wystawiane na sprzedaż i nikt tego nie kupuje i prawdopodobnie w pewnym momencie zgarnie je po prostu morze czy ocean. Także naprawdę warto na to zwracać uwagę, bo ta ziemia jest niezmiernie droga. Mówimy o naprawdę milionach dolarów i kiedy zabierze to ocean, to zabiera na zawsze. Może potem się cofnie, ale nie wiem tak naprawdę jak to działa potem, czy rząd to zwraca, ale myślę, że raczej nie. Trochę sobie dalej tutaj bzyka. Zobaczymy, co nam nagrał.
drzewa mangrove trees, czyli drzewa namorzynowe. I nie wiem, czy uda mi się ująć tutaj jakieś rybki. Dzisiaj woda zdaje się taka nieco chłodniejsza. Wczoraj byliśmy tutaj po południu z naszymi znajomymi i woda była dosłownie ciepła, jak w wannie. Ale ja, słuchajcie, cały czas ostro nagrywam moje treningi w basenie i czasem zajmuje mi to po 2-3 godziny. Jestem potem tak wychłodzona, że nawet tutaj się nie zamoczyłam, także może dzisiaj to sobie zrekompensuję. Nie widać dzisiaj żadnych ryb i ja też jakoś nie mam ochoty z samego rana wchodzić pod wodę, ale widzicie, jak to jest pięknie, czysto. Są tu właśnie kraby, są rybki zielone, żółte, ale to musiałabym tam pójść troszkę bliżej. To się dzisiaj nie wydarzy, to od razu mówię. I zobaczcie, jak tu już jest pięknie i spokojnie. Powalone palmy. Takie obrazki są tutaj bardzo normalne. I zobaczcie, 24 grudnia, podkreślam, jakie pustki. Naprawdę przez większość czasu w okolicach Las Terrenas i w ogóle Półwyspa Samana macie te wszystkie plaże tylko dla siebie. Ja zawsze to podkręcam. Właśnie nie podkręcam, tylko podkreślam, że to na dzień dzisiejszy, a jest 2023 rok, to są takie miejsca właśnie dla ludzi, którzy naprawdę chcą z takiej dzikości korzystać. Tutaj się nikt nie lansuje, nikt nie nosi wysokich obcasach, bo nie dalibyście radę tutaj, dziewczyny, nie dacie rady tutaj przejść nigdzie na obcasach. Makijaż się topi, także to jest dla takich właśnie osób, które lubią naprawdę dzikość i lubią odpocząć. Wszystko jest takie autentyczne, ja to kocham w tych miejscach i za każdym razem, kiedy pokazuję Wam rozwój tych terenów, zobaczcie, nikt tutaj nie będzie z rana wstawał i tego zbierał, widzicie? To jest natura, pięknie. Zapomniałam, o czym mówiłam. Taka naprawdę dzikość. Przyjeżdżam tu od wielu lat i za każdym razem mi się to bardzo podoba. O, wróć, już wiem, o czym mówiłam. Mówiłam o tym, że kiedy widzę ten dynamiczny rozwój całego półwyspu, to z jednej strony mnie to bardzo cieszy, bo wiem, że dla tych osób, które są tu urodzone, no oznacza to, wiadomo, lepsze życie, więcej zarabiają. Jest to fajne, cieszy mnie to, ale gdzieś tak chciałabym im podpowiedzieć, gdybym mogła, żeby nie oddali wszystkiego nam, osobom, które przyjeżdżają tu z zewnątrz, żeby jednak jakoś umieli to wszystko zatrzymać też dla siebie i żeby bardzo dbali o to, aby te tereny nigdy nie straciły tej autentyczności, żeby to się nie stała kolejna Punta Cana. Ja jeszcze nie byłam w Punta Canie na wakacjach, byłam w La Romana, ale będę zdziwiona, jeżeli nie będzie to typowy resort na Dominikanie, kolejny resort, gdzie jest masa turystów i dużo jedzenia i dużo alkoholu. Mnie osobiście takie coś nie cieszy, będziemy na pewno chcieli skorzystać z wielu wycieczek, które Wam pokażemy i szczerze Wam opowiemy, czy warto. Myślę, że warto, bo wiem, że jednak właśnie te wyjazdy poza resort to są naprawdę te momenty, kiedy doświadczacie dany kraj, bo będąc w samym resorcie, to nie wiem, dla mnie osobiście to nie jest żadna wielka atrakcja. Także ja się tutaj jeszcze popelętam trochę, pokazałam Wam już najpiękniejsze urywki i co? Będziemy się zwijać pewnie niedługo, bo trzeba jakoś zrobić taką prowizoryczną wigilię z Jurkiem i z Haliną w tym roku. Bardzo się cieszymy.
przypadku Sławomira się nadajesz, obydwoje się nadajemy. I jak Sławomir ogląda nasze vlogi, to prosimy, żeby się z nami skonsultował. O, chodź tu, zobacz. Ale jaja. Co? Co tu jest? Pierścionek. Adam się zaręcza. No way. Ściemniasz. Nie ściemniam. Zostań kiedyś moją żoną w niedalekiej przyszłości. Moja przekochana Marzenko. Dawaj, nawet wyczaił. Adam nawet nie wiedział, że się będzie dzisiaj ze mną tutaj zaręczał. Wszyscy są świadkami. Znalazł pierścionek, nie mógł z tego wybrnąć, a ja go zaakceptowałam, tym bardziej, że pasuje. To jest na razie na prawej ręce, okej? O. Później się przekłada na lewą. Później się przekłada. Po pierwszym razie się przekłada. Ja myślałam, że jakiegoś kraba znalazłeś. Naprawdę to znalazłeś, czy ściemniasz? Adam! Słucham. Znalazł, czy... Znalazłeś. Niemożliwe, że to znalazłeś. No. Po nim nigdy nie można kłamstwa wytegować. No jak nie można? Kiedyś się przekładało chyba. My z Adamem już i tak sobie obiecaliśmy, że jak Adamowi kiedyś coś odwali, to ja go znajdę jego nową dziewczynę czy jego chłopaka i ich zniszczę. Zresztą rzuciłam już dla pewności klątwę, że ewentualnie nowa wybranka Adama będzie bardzo wielka, gruba, złośliwa i Wypuszczająca feromony. dokładnie, także Jakieś lepiej się trzymać szkodliwe. mnie. Ale my jesteśmy romantyczni. O, idealna z perełką. Albo kubką jakąś. Ty, nie. Ślimak. Nie, wsadziłeś to. ale Ślimak ty- był tam. O, ale ty ściemniasz. Nie ściemniam, tak było. Dobra, zakładam maski, idziemy. Let's go.
O, ktoś tu łowi. Ten gościu wie jak nurkować. Jest przecharty. On kiedyś takie nagrał wideo, że szok. Okej, GoPro, idziemy. Oczy pieką jak skurczy syn. Ja nie wiem. Cholera. Troszkę na filmach dokumentalnych to inaczej się prezentuje.